Dzień dobry. Dzień dobry, Patrycja. Bardzo Dzień dobry. miło mi Cię widzieć. Cieszę się, że spotykamy się w takich okolicznościach. Cieszę się i gratuluję Ci, że zostałaś stypendystką Banku Talentów. No i już nie mogę się doczekać, co dzisiaj w Twoim wykonaniu usłyszę. Co chciałabyś dzisiaj mi zagrać? Pomyślałam o drugiej particie Bacha, Almą, pierwszej części. Doskonale. Więc scena Twoja, jak zawsze wirtualna. Ja nutki mam u siebie i zamieniam się w słuch.
Super, brawo. Doskonale. Wiesz, bardzo mi się podoba w twojej interpretacji Bacha pewnego rodzaju lekkość w narracji. Bardzo też mi się podoba taka odwaga interpretacyjna, to znaczy nie boisz się takich rozwiązań, ja bym może nazwała je niestandardowe, tak? Ale one w dalszym ciągu jakby nie wykraczają poza ten nasz gdzieś przez lata wykształcony kanon, tak? Tego, jak tego Bacha chcemy interpretować. Może nawet nie tyle, jak powinien być interpretowany, bo tego nie wie nikt, ale jak chcemy, jak się przyjęło, że tego Bacha chcemy słuchać, chcemy grać. Podoba też mi się taka swoboda wypowiedzi, to znaczy to, że słyszę bardzo dużo Twoich pomysłów, Twojej narracji i jakby Twojej przemyślanej interpretacji, która znowu może niekoniecznie utrafi w gusta wszystkich Ciebie słuchających, tak? Na pewno znajdą się takie osoby, które powiedzą nie, to w ogóle, to tak Bacha się nie gra, to w ogóle nie jest to nie ten styl, nie ta artykulacja, nie to tempo. Tym niemniej ja uważam, że ważna jest jakby i z perspektywy wykonawcy, i z perspektywy odbiorcy taka tolerancja. Tolerancja na różne odcienie tego Bacha, tolerancja na generalnie słowo tolerancja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, tak, ale myślę, że zgodzisz się ze mną, że przyjęło się trochę w szczególności wśród skrzypków jakby takie odgórne założenie, że tak się Bacha gra, a tak się Bacha nie gra, tak? Że Bacha się, jedni twierdzą, Bacha się wibruje, drudzy twierdzą, Bacha się nie wibruje, tak? Trzeci twierdzą, że akordy trzeba łamać tak, inni czwarci twierdzą, że tak akordów łamać nie wolno. A co naprawdę robi bardzo duże wrażenie, ty jakby jesteś ponad tymi wszystkimi podziałami i jakby kierujesz się swoją własną intuicją, kierujesz się swoim własnym jakby własnym rozumieniem języka muzycznego Bacha i to naprawdę robi ogromne wrażenie. Także bardzo Ci za to dziękuję, bo nie każdego jakby stać na to i ma odwagę. Tak, ponieważ ja troszeczkę ściszyłam Twoją grę, ale jakbyś mogła jeszcze coś tylko powiedzieć, cokolwiek, nie wiem, nazywam się, Nazywam się Patrycja Staszek. To troszeczkę teraz potrzebujemy dosłownie o tam jedną kreseczkę głośniej, żebym Cię też słyszała. A jeszcze mogłabyś powiedzieć? Tak. O, teraz super. To być może będziemy musieli to trochę regulować, że nagranie ściszać, a namówienie zgłaśniać. Dobra, znowu to sobie wytnie trochę, ta lekcja będzie sfiletowana tutaj w postprodukcji, ale to jest najmniejszy problem. Wracamy do Bacha. Chciałam Cię zapytać jeszcze o taką kwestię dość sporną, ja bym powiedziała, ale jestem ciekawa jakby jakimi argumentami dysponuję, żeby mnie przekonać. A mianowicie chodzi mi o dużo takich jakby bardzo skocznych elementów w części, która według mojego jakiegoś tam gustu, smaku jest taką częścią bardzo nobliwą, bardzo taką elegancką i na pewno nie ciężką, ale w kontraście na przykład do Żyga, tak, który jest rzeczywiście bardzo taki, bardzo taneczny, nie wiem jak ja to się tutaj zorganizowałam, tak, czyli który rzeczywiście ma sporo takich smyczków bardzo skocznych, czy chociażby Kurang, który też z racji tego swojego trójkowego rytmu
sam taniec już ma zupełnie inny charakter. Ale właśnie, u ciebie sporo tej skoczności już na otwarcie. Skąd taki pomysł i jakby jakie przemawia, jaka wizja za tym przemawia, jeżeli mogłabym cię o to zapytać? Tak, znaczy ja też grałam to jakby też 4 pierwsze części, czyli tam jeszcze Kuran, Sarabanda i Dzik, więc w kontekście tych wszystkich 4 części to Sarabanda była dla mnie takim właśnie uspokojeniem i taką częścią wolną, swobodną bardziej i właśnie ona była w tym takim klimacie no właśnie była taka spokojna, a to Almaów jakby wiedziałam, że nie chcę go grać za wolno i to było jakby założenie od samego początku, bo po prostu dużo więcej rzeczy mogę zrobić. Grając w tym tempie po prostu gra mi się dużo swobodniej i też wydaje mi się, że wszystkie jakieś tam pomysły, które miałam, brzmią po prostu dużo lepiej w tym tempie i stwierdziłam, że jakby nawiązując do całości tej partii drugiej, będę to grała właśnie w taki bardziej swobodny sposób i właśnie skocznie. Znaczy tak, zgadzam się z tobą w 100%, jeśli chodzi o tą wizję jakby tego tempa, które tradycjonalnie, tak, rzeczywiście jest takim tempem, nie karykaturując żadnego ze skrzypków, ale tak, znamy też takie wykonania. Nie uważam, że one są błędne. Przemawia za nimi, jeszcze raz powtarzam, bardzo przekonywująca koncepcja całości partycy. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia możemy je rzeczywiście sklasyfikować jako te takie wykonania starej daty. Tak? Więc chcąc nawiązać jednak do bardziej, nie wiem czy historycznego, nie wiem czy można użyć takiego sformułowania, to ktoś, kto nas będzie oglądał na pewno będzie ewentualnie nas w stanie sprostować, ale odciążenie tutaj i gatunkowe i popchnięcie tempa do przodu, zgadzam się w 100%, że jest to świetny pomysł. Ale w dalszym ciągu ja jeszcze o tą skoczność bym cię tutaj trochę pomęczyła. Co chcesz wyrazić poprzez te bardzo skoczne takie nutki, które w szczególności, wiesz, dam ci tutaj konkretny przykład, jeżeli jeszcze otworzą mi się nutki, ale coś mi się zbuntowały dzisiaj. No co jest? Wszystko tak pięknie chodziło do tej pory. Sekunda. Może się uda. To jest... tak, to ten fragment. Na przykład, co mi się bardzo podoba? Podoba mi się to, że jakby nie cyzelujesz jakby tego rytmu, także tam tararam tam tararam tam nie ma tego, tylko jest tam taram pam tam taram, ale moje jakby pod wątpliwość poddaję tą. Bardzo możliwe, że gdybym ja chciała jakby zostać w zgodzie ze swoimi wyobrażeniami na temat akurat tej części, pożyczyłabym od ciebie ten pomysł właśnie, żeby to było, ale jednak tą górną nutę lekko bym złagodziła, żeby tego aż tak tanecznego charakteru w tej części może nie eksponować. Ale ja jestem otwarta na dyskusję, jak widzisz. Spieramy się na argumenty, twoja kolej. Przekonaj mnie, że jestem, może nie w błędzie, bo to nie chodzi o to, że kto ma rację, to nie na tym ta dyskusja polega, ale spróbuj jeszcze mnie przekonać, że ta wersja skoczna jest wersją, która może jeszcze mi się spodobać. Jeśli jeszcze coś masz do dyspozycji.
Znaczy, ja nie wiem, czy wygram tą bitwę na argumenty, aczkolwiek, bo myślę, że znaczy zgodzę się z Paną w 100%. Ja też jakby, no, ekspertą od Bacha nie jestem i staram się to grać po prostu tak, jak to czuję i jakby to, co mam gdzieś tam w głowie. Oczywiście starając się też mieć na uwadze to, że jest to jednak barok i że są tam jakieś rzeczy, które po prostu muszą być, ale nie wiem, czy jeśli chodzi o ten konkretny fragment, to w sumie nie jestem pewna, czy jestem w stanie tutaj jakiś konkretny argument powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, ale jeśli chodzi o charakter całej części, to staram się też słuchać wykonań skrzypków barokowych i właśnie na barokowych instrumentach i tak dalej. I też nie jestem w stanie powiedzieć, że ta osoba gra w tym momencie dokładnie tak, jak ja gram teraz, ale jakby wydaje mi się, że te wykonania są dużo lżejsze, dużo bardziej swobodne i jest dużo więcej takich może nie improwizowanych fragmentów, ale brzmiących jak improwizowane. Czyli tak po prostu bardziej jak się grało kiedyś, przynajmniej w sensie w baroku, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, że tak powiem, w którym idę i jakby w odniesieniu do tego konkretnego miejsca, ale jakby no założenie moje było takie, żeby iść w kierunku właśnie swobody i może przesadziłam. Nie. Wszystko bardzo mądrze mówisz, bardzo dobrze mówisz. Tu Cię od razu uspokoję. Ja ekspertem od Bacha też nie jestem. Nie nazwałabym się absolutnie w ten sposób. Natomiast no jeszcze próbuję sobie analizować jeszcze to, co powiedziałaś i powiem Ci zupełnie szczerze, że coraz bardziej mnie jakby ta wersja przekonuje. To znaczy gdzieś rzeczywiście rozumiem teraz Twoje aspiracje, jakby też te dążenia do tego, aby... No właśnie, tylko czy, to jest też osobne pytanie, czy jednak dysponując skrzypcami i smyczkiem, przede wszystkim smyczkiem i przede wszystkim też strunami, tak, które jednak preferują no, muzykę, nie chcę powiedzieć Szostakowicza i Prokofiewa, ale jednak no, gdzieś w tym kierunku skrzypce dzisiaj nam służą, tak, bo przecież nie ani pod Mozarta, ani nie pod Beethovena, nawet nie pod Mendelssohna, ale powiedzmy, że na tym instrumencie, co mamy dzisiaj do dyspozycji, no to tak od tego, no może gdzieś późnego Szymanowskiego, tak, poprzez Prokofiewa, Bartoka, Szostakowicza i już idąc w XX i XXI wiek, to jest jakby ta muzyka, która była pisana na to, czym dysponujemy dzisiaj, tak? Ale właśnie, na ile jakby te nasze aspiracje, żeby odtworzyć ten rodzaj gry na instrumencie dawnym, mając do dyspozycji instrument współczesny, na ile z samego założenia to jest w ogóle wykonalne? Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak rozumiem. I jaki masz do tego stosunek? Czy jednak widzisz to, że instrument jakby sam w sobie po prostu jest tylko pewnego rodzaju pośrednikiem, tak? Jest po prostu narzędziem i nie będziemy teraz go rozbierać na czynniki pierwsze i różnicować, że mamy instrument barokowy czy instrument współczesny. Po prostu instrument mamy taki, jaki mamy, a muzyka jest jedna, co na przykład mogłoby być też takim argumentem przemawiającym za tym, że rzeczywiście tu nie będziemy na, wiesz, włos na czworo dzielić. Ale oddaję Ci głos. Tak, wydaje mi się, w sensie niezaprzeczalnie instrument jest zupełnie inny, więc wydaje mi się, że odpowiadając na pytanie, czy powinnam grać tak jak na skrzypcach barokowych, nie, zdecydowanie nie, bo po prostu mam inne środki, przez które muszę przekazać tą samą muzykę, ale jakby też nie staram się kopiować tego na, powiedzmy, współczesnym instrumencie, raczej biorę to jako jakąś inspirację i słucham różnych nagrań, słucham też współczesnych nagrań, słucham nagrań, które są właśnie w tym bardzo wolnym tempie i wiem, że po prostu mi się źle gra, więc wybieram to, co powiedzmy jest dla mnie wygodne, przez to, żebym mogła jak najlepiej to po prostu wykonać i może właśnie komuś się to spodoba, ale też jakby no nie ukrywam, że prawdopodobnie za jakiś czas będę zupełnie inaczej grać. Może nie zupełnie inaczej, ale na pewno będzie to trochę inne, bo jednak w tym Bachu wydaje mi się, że zawsze szukamy czegoś nowego, innego i zawsze jest coś do zrobienia. Super, to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo przekonywujące, co mówisz. A ja jeszcze bym
jakby odniosła się, jakby wróciła na sekundę właśnie do tych nagrań, bo też powiedziałaś, że jakby dużo słuchałaś tych barokowych, tak, wykonań. Natomiast czy ze współczesnych nagrań, jestem ciekawa, czy masz jakieś takie swoje ulubione, do których, nie wiem, którym jakby najbliżej ci w swojej jakiejś interpretacji Bacha? Też jakby starałam się akurat grając tego Bacha słuchać dopiero na takim późniejszym etapie, jakby już mając powiedzmy to mniej więcej w palcach i mając jakąś swoją wizję, więc myślę, że nie wiem, no prawdopodobnie gram niektóre fragmenty podobnie, nawet tak mimowolnie do kogoś konkretnego, ale jeśli chodzi o współczesne, no to bardzo podoba mi się Hilary Hahn, wiadomo, w sensie gra tak bardzo, ona gra tak prosto, ale to jest takie, ja nie wiem jak ona to robi, że to jest z jednej strony właśnie takie bardzo w stylu tym barokowym, z drugiej strony jest to no naprawdę piękne, więc bardzo mi się podobało. Akurat jeśli chodzi o tą drugą partię, też podobało mi się wykonanie Hermana i ono było takie, wydaje mi się, że trochę bardziej romantyczne, w sensie niż Hilary Hahn, tak, ale nadal bardzo przekonujące, więc myślę, że te chyba dwa takie, które najbardziej, bo powiedzmy w podobnym jakimś tam tempie przynajmniej miejscami, albo przynajmniej w niektórych częściach, więc tak. To jest, nie powiem, że to jest zły wybór, to akurat naprawdę są dwa nagrania, które obiektywnie możemy wszyscy stwierdzić, że są naprawdę świetne. Ale co bym ewentualnie jeszcze ci mogła zasugerować, to ponieważ ten Bach, tutaj też jak bardzo słusznie powiedziałaś, że za jakiś czas na pewno będziesz grała go jeszcze w zupełnie inny sposób, czy w jakimś tam elemencie w inny sposób, ale powstaje jakby powstało przez ostatnie lata naprawdę sporo tych nagrań przeróżnych artystów i artystów takich z tych, nazwijmy to, z pierwszych stron gazet, tak? Ale też artystów niszowych, bym powiedziała, ale na przykład gdzieś specjalizujących się w muzyce czy solowej, czy w ogóle barokowej. I ja uważam, że takim może nie obowiązkiem, ale częścią naszej pracy, którą wykonujemy, jest też jakby poszerzanie tych naszych horyzontów poprzez rozglądanie się na to, jak dzisiaj artyści interpretują daną muzykę, jak przekładają ją na ten język współczesny i jak każdy z nich się w tej muzyce odnajduje. I to nie o to chodzi, żeby kogoś kopiować, tak? Czy żeby ściągać, czy żeby, skoro ja sam nie mam pomysłu, to zobaczę, jak inni grają, a może mi coś do głowy wpadnie. To absolutnie nie w tym duchu, ale jakby to myszkowanie po nagraniach, ja uważam, jest naprawdę w przypadku Bacha ciekawym doświadczeniem, bo naprawdę można wiele odkryć wspaniałych, takich mniej znanych artystów i mniej popularnych nagrań, które w pewien sposób też bardzo otwierają nasz w ogóle pogląd, nasze widzenie tej muzyki. I też zachęcam Cię nie tylko jeśli chodzi o sonaty partity na skrzypce, ale też pomyszkuj trochę i w suitach wiolonczelowych i też różnych artystów, czyli tam, gdzie rzeczywiście smyczkowy instrument solowy jest tym głównym narratorem muzycznym, tam naprawdę warto poszukać i warto po prostu popatrzeć, co kto jak tego Bacha gra i rozumie. Co jakby na samym końcu, bardzo często ja mam takie doświadczenia, utwierdza mnie w przekonaniu, że to, co ja wybrałam, jest dobre. I bardzo możliwe, że to jest też taka trochę pokrętna droga, tak? Bo skoro wiem, że jest dobre, to po co to jeszcze raz mam sprawdzać, tak? Albo mam jeszcze gdzieś szukać tego potwierdzenia. No właśnie po to, że gdzieś w głębi duszy każdy z nas potrzebuje, tak? Tego poczucia, że okej, ja się zdecydowałem na to jest moja interpretacja, naprawdę obydwie ręce mogę za nią oddać, tak? I to jest dobre i jakby z dużo większą lekkością w takim uczuciu wychodzi się na scenę i gra i dużo mniej wątpliwości w trakcie gry
się nam pojawia. Także to tutaj taki dość duży traktat filozoficzny na temat Bacha nam wyszedł z dzisiejszego spotkania, ale myślę, że bardzo, bardzo ważny w kontekście też jakby twojej dalszej pracy w ogóle nad Bachem i w kontekście też tego, żeby co muszę bardzo cię pochwalić, jakby od samego początku bronisz też swoich pomysłów i swojej interpretacji. Tutaj mimo, że ja starałam czasami się ciebie naprowadzić może na jakieś inne tory, ani razu się nie poddałaś, ani razu nie dałaś się złapać tutaj. Znaczy to nie to, że to ja specjalnie cię chciałam sprowokować, bo nie miałam czegoś takiego na celu, ale co też utwierdza mnie w przekonaniu, że ty w swoim przekonaniu jesteś naprawdę utwierdzona i warto, abyś też to swoje przekonanie rozwijała i jakby w nim rzeczywiście dalej funkcjonowała. Tyle chyba mam do powiedzenia, więc starczy tych filozoficznych naszych tutaj wywodów. Natomiast wiesz co, tak powiem ci teraz zupełnie zmiana frontu. Powiem ci tak od serca, że w szczególności gdzieś w tej drugiej połóweczce tej części zdziwisz się, że teraz nagle tak na ziemię schodzę, ale po prostu jest intonacja za wysoka. My tutaj wiesz o takich ważnych rzeczach, a tu po prostu palce idą w górę zupełnie z nieznanych mi powodów, bo bardzo fajnie w tej pierwszej połóweczce to super to się trzyma wszystko. Zdarzają się wiadomo jakieś tam niedociągnięcia, ale nie wiem dlaczego. Może to jest po prostu gdzieś na jakiejś innej tonacji oparty może ten fragment jest. Jakbyś mogła zacząć od tej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, od tej 7. linijki, dobrze? I w razie czego mam taki system, że może mnie czasami nie być słychać, ale jak coś takiego robię, to znaczy, że proszę, żebyś przerwała. Jakby coś tam się takiego trafiło ewidentnego, że ja po prostu słyszę, że jest naprawdę za wysoko i to tak rażąco za wysoko, a niestety zdarzało się kilka takich fragmentów, które no nie mogę ich puścić, bo nie byłabym sobą, jakbym puściła. Spróbuj. No ja tutaj namiętnie machałam do ciebie, ale pewnie mnie kątem oka nie widziałaś, ale nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, to załatwimy to zupełnie inaczej niż chciałam. Postaram się jakby tak podsumować dokładnie jakby o co mi chodzi w tej intonacji. Na pewno chodzi mi o dźwięk B, który taką masz tendencję, żeby to B pierwszym palcem po prostu stawiać troszeczkę za wysoko. To B postawione jakby za wysoko od razu też zmienia pozycję ręki, automatycznie przestawia ci, ponieważ to jest pierwszy palec. Od razu wtedy wszystkie pozostałe 3 palce idą w górę i mamy jakby tą intonacyjną, taki dysonans intonacyjny, tak? Gotowy. Teraz, co mnie osobiście w tej intonacji troszeczkę razi, to są dźwięki, które jakby są harmoniczne. Na przykład jesteśmy w tonacji d-moll, dźwięk F jest tercją.
w tonacji d-moll. Tercje też z zasady staramy się intonować troszeczkę, w szczególności w molowych tych tonacjach, troszeczkę niżej niż nam by się wydawało, aby ten akord, tak, ta harmonia cała i wszystkie te alikwoty nam złożyły się w jedną logiczną całość. U Ciebie to F jest perfekcyjnie czyste, natomiast ono w stosunku do tonacji d-moll jest po prostu za wysokie. Co też o czym skutkuje, że nie wiem, czy nie nadążysz za którąś moją myślą, to mnie zatrzymaj, to wrócę. I teraz tak, jeżeli, co się dzieje dalej? Jeżeli to F, które jest za wysoką tercją w tonacji d-moll, zostawimy, to do F-a mamy B, które jakby intonowane za wysoko już nam wykrzywia kolejną kwintę i już jesteśmy o kolejne tam może 1/8 tonu jakby dalej od naszej pustej struny D. Więc przy pracy, wiesz, nad intonacją ja niekoniecznie bym namawiała Cię do takiej obiektywnej intonacji, żeby szukać naprawdę tak idealnie czystych nut, bo akurat w Bachu nie zawsze to się nam opłaci. To znaczy może być rzeczywiście pod tym, jak włączysz, wiesz, nie metronom, tylko jak to się nazywa, to inne urządzenie, co mierzy wysokość dźwięku. Tuner. O! Tuner. To mamy małą podpowiedź. Suflera. Tuner, dokładnie. Więc jakbyś włączyła tuner, to rzeczywiście każda z tych nut byłaby idealnie czysta. Natomiast jak wyłączymy tuner, a włączymy nasze harmoniczne myślenie, to się nagle okaże, że po prostu te nuty niestety do siebie nie pasują i daje to taki właśnie efekt, jakby coś się w tej intonacji nie zgadzało. Tu masz też łatwiej o tyle, że praktycznie nie zdarza Ci się, żeby któreś nuty były za niskie. Więc jakby, bo jeszcze jakby, wiesz, coś za nisko, coś za wysoko, to w ogóle już można by było oszaleć. A tutaj jakby łatwiejsza jest sytuacja, bo te nuty tylko idą za wysoko, ale jeżeli przez ileś modulacji przejdziesz, które tą intonację Ci, wiesz, wyciągają jak sieć z rybami z morza, tak, to po prostu kończysz w bardzo takiej już nieprzyjemnie wysokiej, w takim wysokim obrębie. I na to bym bardzo uważała. Co jeszcze z tych właśnie takich intonacyjnych, bo ten B, na pewno ten F, też tutaj B będzie do tej kwinty. F, też kolejne F. To jest kolejny też jakby dość niewygodny dźwięk na skrzypcach, który nie wiem, czy nie nazywałabym tego lenistwem, ale po prostu jakimś takim brakiem może uważności. Mamy też taką tendencję, że po prostu stawiamy ten F tak tam, gdzie akurat palec się nam trafi, a ten F jednak znowu w d-moll, bo pamiętaj, że jesteśmy w tonacji d-moll, tak? Jest bardzo blisko już tutaj naszego początku gryfu i też bym jeszcze na to delikatnie większą uwagę zwróciła. I wiesz, i te nutki po prostu sobie postroiła te, które jakby nie są składnikami harmonicznymi, tak? Czyli nie są tercjami, nie są sekstami, nie są septymami, a odpowiadają za na przykład prymę bądź kwintę, te nuty warto stroić wtedy z pustymi strunami. I bardzo też pomaga, jak na przykład jeżeli coś sobie grasz i gdzieś czujesz, że odjeżdżasz w jakąś niebezpieczną przestrzeń, tak intonacyjną, po prostu zatrzymać się i daną nutę, jeżeli akurat tak się trafia, że mamy odpowiednik jakiejś pustej struny, po prostu ją dostroić do pustej struny. Brutalnie, w ogóle się tutaj nie bawiąc w żadne niuanse, tak, harmoniczne. I gdzieś też z biegiem czasu myślę, że to jest kwestia nawet nie palców, tylko nastrojenia ucha. Bo jak uda Ci się nastroić ucho, wiesz, żebyś była wyczulona na te niuanse, to też będzie Ci łatwiej, bo takie mam podejrzenie, że teraz jakby jest takie przyzwolenie, że Twoje ucho nie alarmuje Cię, halo, halo, Patrycja, tutaj uwaga, jest strefa zagrożenia, tak? Wzrasta intonacja jak poziom wody w rzece, zaraz będzie powódź intonacyjna. Nie ma takiego systemu. Twój system jakby akceptuje, dobra, tam wysoko,
Najważniejsze, żeby ta interpretacja, tak, żeby intencja, przekaz się zgadzał. I tu rzeczywiście jestem w 100% po Twojej stronie, tu się wszystko zgadza. Ale chcąc jednak zachować jeszcze tą taką naszą skrzypcową tutaj precyzję i mówię, nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła Ci na to uwagi, także mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Nie, bardzo dziękuję. Na pewno przysiądę jeszcze nad tym, posłucham bardziej. Wiesz, to na spokojnie. Po prostu jak będziesz miała chwilkę taką, żeby też nie w jakiejś panice i nie w jakimś teraz przekonaniu, że nie wiem, teraz tutaj ja Ci powiedziałam, że Ty grasz nieczysto i teraz to wszystko trzeba zmieniać. Nie, nic z tych rzeczy. Wszystko jest bardzo dobrze. Tu chodzi tylko i wyłącznie o większą atencję ucha, tylko i wyłącznie na tą harmoniczną intonację i na niedopuszczanie do tego, żeby ze względu na te wszystkie harmoniczne modulacje ta intonacja po prostu szła wyżej. Wszystko jasne? Tak. Świetnie. Słuchaj, to bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Widzimy się niebawem ponownie. Odpoczywaj i mam nadzieję, znaczy nie mam nadzieję, po prostu do zobaczenia. To bez nadziei. Tak po prostu będzie, że się jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.